To jest ogrzewacz wnętrzowy, przewiewowy typu OP101. Z tej strony grzejnik jest naprawdę w pięknym stanie, pomalowany tak na żółto, tutaj z tabliczką znamionową termiki. To jest dokładnie ten sam typ OP101. Tak, i teraz od razu czuć już tutaj bardzo, bardzo wyraźnie lecące cieplutkie powietrze. Tak. Mogę wyjąć ze środka cały ten element grzewczy ze spiralkami. Położę go sobie tutaj z boku. Mimo że nie odkręcałem tych uchwytów, można ją tak bardzo szeroko otworzyć i porządnie w środku wyczyścić. Ma on dość mocno pękniętą izolację. Dotknę tutaj jedną sondą miernika do właśnie przewodu ochronnego w wtyczce, a drugą tutaj do tych przewodów. Ten na pewno nie ten. Z drugiej strony wychodzą nowe przewody, które tutaj daliśmy i są porządnie przykręcone tutaj. Mamy 25,7 w tej chwili. Mam nadzieję, że nie zasłaniam tego. No i super. Jedną nóżkę mamy już zamontowaną. Bierzemy się teraz za drugą. W ten sposób, bo coś tutaj jednak nie pasowało, przepraszam. Wezmę sobie w takim razie mój regulatorek napięcia, podłączymy ten grzejnik na znacznie obniżonym napięciu. No fajnie. Bardzo ładnie grzeje. Tutaj cieplutkie powietrze leci z nad niego. Dobra, wyłączam. Cześć! W tym tygodniu będę chciał Was przede wszystkim zaprosić do wspólnego obejrzenia starej instrukcji obsługi do odkurzaczy Electrolux 10 i Electrolux 11 z lat 1920 czy z drugiej połowy lat 1920. Bardzo fajna, archiwalna publikacja, którą obejrzymy sobie w oddzielnym odcinku. To jest publikacja w języku francuskim, ale postaram się ją tam, przynajmniej jej fragmenty, tak na szybko przetłumaczyć. No ale zdaję sobie sprawę, że wiele osób niekoniecznie jest zainteresowanych literaturą techniczną, instrukcjami obsługi. Niekoniecznie każdy interesuje się tak starymi urządzeniami. Jest też sporo osób tutaj na kanale, które czekają raczej na przeglądy polskich urządzeń. Dlatego poza filmem o tej instrukcji obsługi będę chciał Was w tym tygodniu zaprosić właśnie do tego odcinka. Ten odcinek będzie poświęcony urządzeniu, które zupełnie niedawno dostałem w paczce i jeszcze do środka nie zaglądałem. To będzie jeden z moich grzejników elektrycznych, które również mam tutaj w zbiorach i z których mam nadzieję prędzej czy później uda się stworzyć niedużą wystawę polskiego i nie tylko polskiego sprzętu elektrogrzejnego, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie ten jeden najnowszy z eksponatów, które ostatnio do mnie trafiły, po prostu obejrzeli. Jak widzicie, grzejnik, który chciałbym Wam dzisiaj pokazać, znajduje się jeszcze w oryginalnym opakowaniu, co w sumie jest chyba dosyć rzadkie, bo jednak większość użytkowników po zakupie takiego grzejnika, takie kartonowe pudełka po prostu wyrzucała. Pozwólcie, że odwrócę go w ten sposób, żebyście mogli przeczytać to, co jest tutaj napisane na tej etykietce. To jest ogrzewacz wnętrzowy, przewiewowy typu OP101. Tutaj jest podane napięcie znamionowe 220 V i moc 1000 W. I jest to produkt fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika w Cieszynie. O historii fabryki Termika pozwólcie, że w tym odcinku nie będę opowiadał, chociaż jest to też bardzo ciekawe. Oglądaliśmy już tutaj raz czy dwa na kanale inne produkty właśnie fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika w Cieszynie. Mam ich tych grzejników i termowentylatorów z Termiki chyba 5 albo 6, jeżeli się nie mylę. Nie wiem tego dokładnie w tej chwili i na pewno będę chciał zrobić taki pokaz różnego rodzaju typów czy modeli właśnie różnych ogrzewaczy, termowentylatorów z Termiki i wtedy przy okazji porozmawiamy sobie też trochę o historii tej cieszyńskiej fabryki, bo jest to, tak jak powiedziałem, bardzo ciekawe, ale dzisiaj po prostu będę chciał rozpakować ten najnowszy zakup, najnowsze znalezisko, najnowszy eksponat do mojej kolekcji. Tutaj widać, jeżeli chodzi o datę produkcji, jest tutaj pieczątka, rok 1978. Przyznaję, że aż się dziwię, że ten grzejnik jest w tak dobrym stanie. Prawdopodobnie poprzedni właściciel, od którego go kupiłem, no po prostu miał go gdzieś w domu i ten grzejnik był chyba używany tylko bardzo okazjonalnie, aczkolwiek w jakim stanie jest samo urządzenie, oczywiście zaraz to sobie obejrzymy. Tutaj jest też podana cena detaliczna 380 zł. No i jest tutaj ostrzeżenie: grzejniki pozostawione bez nadzoru przyczyną
pożaru. Jest tutaj też logo cieszyńskiej termiki. To, co mnie tutaj naprawdę zdziwiło, to jest to, że ten karton był jeszcze częściowo zaklejony taką taśmą pakową, zwykłą szarą taśmą, ale z nadrukowanym logo z fabryki Termika, i przyznaję, że to mnie trochę zaskoczyło, bo ja osobiście nie pamiętałem, żeby już w latach 70., pod koniec lat 70., czy na przełomie lat 70. i 80. stosowano taką taśmę pakową już z takimi reklamowymi nadrukami. Przyznaję, że zawsze kojarzyłem to już co najmniej z latami 90. Jakoś zupełnie nie pamiętam, żeby ktokolwiek gdzieś kiedyś taką taśmę jeszcze gdzieś, no lat 70., właściwie koniec lat 70. już dosyć dobrze pamiętam, ale czegoś w tym rodzaju nie widziałem. Nie sądzę też, no możliwe oczywiście, że taka taśma była użyta później do zapakowania tego kartonu, no ale w sumie byłby to dosyć duży przypadek, gdyby ktoś miał akurat taśmę Termiki do zapakowania starego kartonu ze starym ogrzewaczem Termiki z lat 70., czyli wychodzę z założenia, że jest to jednak również taśma pochodząca gdzieś z końca lat 70. Dosyć ciekawa rzecz, ja ją tutaj na pewno zachowam, a nawet troszeczkę ją jeszcze podkleję, żeby ona, jak widzicie, już tutaj zupełnie się od tego kartonu odkleja. Tak samo muszę wziąć troszkę kleju do papieru i trochę ładniej przykleić tę etykietkę, która zaczyna się tutaj odrywać. No, myślę, że dla kolekcjonera zawsze oryginalne opakowanie jest czymś ciekawym, a tak jak powiedziałem, jest szansa, że uda się zorganizować wystawę sprzętu elektrogrzejnego polskiego i nie tylko, i wtedy takie oryginalne opakowanie myślę, że też będzie fajnym eksponatem. Dobra, ale postawmy sobie na razie tę paczkę na stole i po prostu wyjmijmy grzejnik, który się w środku znajduje. Mam nadzieję, że w ten sposób będzie to dosyć dobrze widoczne. Ciekawe swoją drogą, czy jest tutaj też instrukcja obsługi tego grzejnika. Zaraz to zobaczymy. Tu jest jeszcze jakiś taki plastikowy sznurek, czy sznurek ze sztucznego tworzywa. No i wyjmuję grzejnik. Naprawdę w pięknym stanie. Wyciągam też przewód. Przewód wydaje się także oryginalny i bardzo ładnie zachowany. Tutaj jest jeszcze, aha, tu są chyba jeszcze jakieś akcesoria zapakowane w papier. Zaraz to sobie zobaczymy. Tu jest też jeszcze taka paczuszka z papierami. To mogą być nóżki do tego grzejnika. Odłóżmy to na bok. Tutaj możecie zajrzeć. Nic już więcej w kartonie nie ma. Karton na chwileczkę też odstawię. No i tak jak powiedziałem, mamy bardzo ładnie zachowany grzejnik. On jednak był chyba używany. Tutaj nawet widać jakieś ślady na tej części lakierowanej w takim, nie wiem, jasno-niebieskim czy turkusowym kolorze. Z tej strony grzejnik jest naprawdę w pięknym stanie, pomalowany tak na żółto, tutaj z tabliczką znamionową Termiki. Może spójrzmy od razu, jak mamy ten grzejnik na stole, na tę tabliczkę. Ja się przesunę trochę na bok i wyświetlę Wam ją tutaj z boku. No jest logo Termika, jest typ OP101, napięcie 220 V, moc 1000 W, jest zgodność z polską normą z 1974 roku. Przypominam, na opakowaniu mieliśmy pieczątkę świadczącą o tym, że grzejnik powstał w roku 78. Jest tutaj napis Cieszyn, Made in Poland, jest pierwszy znak jakości, jest cena 380 zł. Tutaj już na tabliczce daty produkcji nie ma odbitej. Wszystko wydaje się naprawdę w pięknym stanie. Też spiralki grzejne w ogóle nie są tutaj ani pokryte rdzą, ani przepalone. Od góry też, zobaczcie, wygląda to bardzo ładnie. Nawet się tak trochę zastanawiam, czy te ślady widoczne tutaj na obudowie, spróbujemy je zaraz zmyć, ale one mogły też powstać po prostu już ze starości. Natomiast sam grzejnik jest naprawdę pięknie zachowany i tak, przypuszczam, że to są po prostu nóżki, które tutaj się na dole tego grzejnika montowało. One są, o, to jest jedna taka nóżka, tutaj śrubki się już znajdują. Myślę, że na razie w ogóle zostawię je tak zapakowane, bo to jest, przyznaję, dosyć fajne. No i tutaj w tym drugim pakuneczku również znajduje się druga taka nóżka od grzejnika. Ok, ja je tak zostawiam. Tutaj są takie bakelitowe pewnie, czy z jakiegoś sztucznego tworzywa odpornego na temperaturę rączki.
Myślę, że nawet bez montowania tych stopek, nóżek będziemy mogli ten grzejnik zaraz wypróbować. Spójrzmy jeszcze na znajdujący się tutaj przewód. Bardzo ładnie zachowana odgiętka. Przewód jest w super stanie. Wtyczka także bardzo ładna. Czy uda mi się przeczytać coś, co jest napisane na wtyczce? Kod producenta A22, 10 A, 250 V, znak KWE i Made in Poland. Wtyczka z przewodem ochronnym. Pokażę Wam zaraz, bo jest to dosyć śmieszny przypadek. Spójrzcie, w moich zbiorach mam już jeden praktycznie identyczny grzejnik termiki. To jest dokładnie ten sam typ OP101. Nie wiem dokładnie z którego roku. Również jest tutaj norma, zgodność z polską normą z 1974 roku, czyli zakładam, że pochodzi on również z połowy czy z drugiej połowy lat 70. Jest w sumie bardzo podobnie malowany. Troszeczkę inaczej jest tutaj ten korpus zmontowany. Tutaj wyżej jest ta część niebieska czy turkusowa, tutaj wyżej jest ta część żółta, ale generalnie jest to, jeżeli chodzi o kolorystykę, prawie identyczny grzejniczek. Tak samo malowany. Tutaj są już założone te dwie nóżki czy stopki, które w przypadku tego grzejnika mamy w papierze. Jest tutaj identyczny przewód zasilający. W sumie ten grzejnik też jest w zupełnie niezłym stanie, wymaga tylko na pewno wyczyszczenia. Jeszcze tego nie robiłem, pokazywałem Wam kiedyś taki króciutki filmik z wyprawy rowerem, kiedy pojechałem właśnie odebrać ten grzejnik od sprzedającego, tak nie bardzo daleko od mojego miejsca zamieszkania. Mogę Wam jeszcze raz tutaj pokazać kilka ujęć z przejażdżki rowerowej. Pojechałem sobie pociągiem Kolei Mazowieckich do jednej z miejscowości znajdującej się pod Warszawą w kierunku Radomia. Zgłosiłem się tam, gdzie był adres podany w ogłoszeniu, odebrałem ten grzejnik, no i potem sobie rowerem wróciłem już właśnie z tym grzejnikiem do domu, aczkolwiek przyznaję, że jeszcze w ogóle nie próbowałem jego działania. Może nawet dzisiaj będzie to okazja, żeby taki grzejnik wypróbować. Także no, zupełnie przypadkiem mam w kolekcji dwa praktycznie, jeżeli chodzi o kolorystykę, okres powstania, identyczne grzejniki. Do tego oczywiście nie mam oryginalnego opakowania, do tego grzejnika mam ten. Jeżeli chodzi o spiralki, to też są zupełnie niezłe. Możemy nawet dzisiejszy odcinek wykorzystać do tego, żeby także ten starszy grzejnik otworzyć, zajrzeć do niego i go wypróbować, ale na razie odstawię go na bok. I proponuję, żebyśmy na razie wypróbowali działanie tego grzejnika. On co prawda faktycznie powinien stać troszeczkę wyżej, nie tak jak teraz jest z tymi odkręconymi nóżkami, ale ja, tak jak powiedziałem, nie będę ich przykręcał, postawię go zaraz na jakichś podpóreczkach, tak żeby mógł tutaj tymi dolnymi otworami, żeby mogło do niego wpadać chłodne powietrze, które później będzie oczywiście zgodnie z prawami fizyki nagrzane, wychodziło tutaj górą z tego grzejnika. Przyniosłem sobie tak na próbę do postawienia tego grzejnika taką starą cegłę. Oczywiście w ten sposób absolutnie nie powinno się przez dłuższy czas tego rodzaju grzejników używać, ale na krótką próbę myślę, że fajnie zastąpi to te dwie nóżki, których tutaj na razie nie chcę przykręcać, bo będę wkładał ten grzejnik ponownie do opakowania. Tak sobie myślę, że możemy na próbę podłączyć ten grzejnik do transformatora ochronnego. Oczywiście ten transformator zapewnia napięcie wyjściowe 24 V, które będzie znacznie za małe, żeby ten grzejniczek zaczął grzać, ale możemy przynajmniej sprawdzić, czy w ogóle będzie przy tak niskim napięciu funkcjonował. Włączam ten transformator do listwy zasilającej, grzejnik podłączyłem do transformatora, włączyłem zasilanie. Poczekajmy chwilkę, dajmy szansę tym spiralkom w ogóle zareagować. Ciepłego powietrza nie czuć tutaj w ogóle, to jest jednak dużo za niskie napięcie, aczkolwiek mam wrażenie, że troszeczkę taki zapach typowy dla grzejników zaczynam czuć, aczkolwiek on jest naprawdę bardzo słabo wyczuwalny. No jeżeli bym się uparł, to może bardzo słabiutkie, troszkę ledwie cieplejsze powietrze tutaj czuć. Może gdyby na dworze było naprawdę zimno, a nie 25 czy 6 stopni, może rzeczywiście byłoby to bardziej wyczuwalne. Ok, taki transformator z pewnością jest za mały, za słaby, daje za małe napięcie.
żeby ten grzejnik mógł faktycznie pracować, no ale przynajmniej sprawdziliśmy, że nie dochodzi tutaj do żadnego zwarcia, nie przepaliły się bezpieczniki w tym transformatorze, także możemy teraz ten grzejnik włączyć do listwy zasilającej do napięcia 230 V i zobaczmy, co się teraz stanie. Tak, i teraz od razu czuć już tutaj bardzo, bardzo wyraźnie lecące cieplutkie powietrze. Tak, tak, i zapach, i naprawdę bardzo mocno w tej chwili ten grzejnik grzeje. Ja go już wyłączyłem. Ta moc 1000 watów tutaj naprawdę jest wystarczająca, żeby to urządzenie bardzo szybko zaczęło ogrzewać. Ja jestem teraz w malutkim warsztacie. Myślę, że gdyby było zimno, to dosyć szybko można by tutaj jednak o kilka stopni temperaturę podnieść. Być może zrobimy taką próbę jeszcze zimą, a tak jak powiedziałem, na pewno będziemy oglądać dużo więcej urządzeń cieszyńskiej termiki i oczywiście postaramy się każde z nich wypróbować. Dobra, czyli wiemy, że ten piecyk, ten grzejnik działa. Przyznaję, że on się przez te kilka sekund tak nagrzał, że jeszcze chwilę i nie byłbym go w stanie tutaj na górze trzymać. Tutaj niżej jest dużo chłodniejszy, ale tutaj naprawdę ta góra grzejnika jest bardzo cieplutka. Bardzo fajne, fajnie działające urządzenie ze spiralkami grzejnymi w sumie w bardzo dobrym stanie. Myślę, że ten grzejnik możemy na razie odłożyć. Jestem z tego znaleziska bardzo zadowolony. Obejrzymy go sobie, jak jeszcze będziemy oglądać różne modele grzejników cieszyńskiej termiki, a popatrzymy sobie jeszcze na ten drugi identyczny grzejnik, który niedawno przywiozłem. Może go trochę wyczyścimy i zobaczymy też, czy działa, bo jego jeszcze nie sprawdzałem. Poczekam chwileczkę, niech on jeszcze ostygnie i zaraz włożymy go z powrotem do opakowania. Tutaj jeszcze malutkie uzupełnienie, jeżeli chodzi o te ślady na obudowie grzejnika, to wydaje mi się, że wcale one nie powstały w wyniku używania tego urządzenia, a są jedynie śladami długotrwałego kontaktu z tym przewodem. Zobaczcie, on tutaj nawet miejscami dosyć dobrze pasuje. Ten przewód był zwinięty i wciśnięty tutaj razem z tym grzejnikiem. Prawdopodobnie jakoś tam się ruszał, albo brud osadzał się po dwóch stronach tego przewodu, albo jest to jakaś reakcja na kontakt tej lakierowanej powierzchni z gumą. Tego nie jestem dokładnie pewien, ale wydaje mi się, że powodem tych śladów na obudowie jest właśnie przewód, który był tutaj zwinięty. Zresztą takie ślady można też zobaczyć często na różnych lakierowanych powierzchniach starych odkurzaczy, które długo były gdzieś w jakichś kartonach czy walizeczkach właśnie owinięte takim przewodem. Także wydaje mi się, że to jest powodem, a ten grzejnik praktycznie chyba wcale nie był używany. Natomiast pytanie, w jaki sposób najlepiej te ślady usunąć? Spróbuję benzyną ekstrakcyjną. Nie wiem, czy to coś da. Tak. Elegancko schodzą. Trzeba tylko troszeczkę tutaj. O. Zobaczcie. Ostrożnie na tą naklejkę. Jeszcze zaraz troszeczkę się tym pobawię, ale widzicie już, że obudowa grzejnika jest praktycznie jak nowa. Udało się te ślady dosyć fajnie usunąć. Ok, wykorzystałem jeszcze okazję, żeby zrobić kilka fotografii naszego grzejnika, póki znajduje się na zewnątrz. No i włóżmy go z powrotem do opakowania. On jest już na tyle chłodny, że nie powinno to zaszkodzić temu kartonowi. Grzejnik jest już w środku. Tak sobie myślę, że chyba jednak lepiej będzie tutaj też wcześniej włożyć te nóżki, bo później może mi się to nie udać z powodu tych uszu grzejnika. Tutaj będzie druga. Teraz zwinmy przewód. Tu się ładnie zmieści wtyczka. No i jeszcze ta taśma, która w sumie jest też dosyć fajnym dodatkiem i jest dosyć cenna. Ok, nasz grzejnik z fabryki sprzętu elektrogrzejnego typu OP101 z 1978 roku
mamy ponownie zapakowany. Myślę, że jest to naprawdę fajne znalezisko, naprawdę fajny eksponat do kolekcji starych polskich grzejników elektrycznych. Odłożę go na razie na bok, a my rzućmy jeszcze okiem na ten sam typ grzejnika, który przed chwilką Wam pokazywałem i który trafił do mnie kilka tygodni czy kilka miesięcy temu. Ten grzejnik przed próbą uruchomienia będę chciał przede wszystkim wyczyścić i chciałbym też zajrzeć do niego do środka. Wykorzystamy okazję, zajrzymy, jak on wygląda. Przyznaję, że tutaj są tylko dwie śrubki po jednej stronie. Na górze nie ma żadnych i tutaj są dwie śrubki po drugiej stronie. Ewentualnie tutaj jeszcze są te śrubki, które trzymają nóżki. Zobaczymy, czy je też trzeba będzie odkręcać. Być może te śrubki trzeba będzie odkręcić, a żeby się do nich dostać, odkręcić też nóżki. Ale spróbujmy, odkręćmy najpierw te, które znajdują się po bokach. Ok. Teraz z drugiej strony. Dobra, chyba jednak te nóżki też muszę odkręcić, bo chyba tego wszystkiego nie otworzę inaczej. Zresztą będzie lepiej wszystko to wyczyścić. Śrubkę na środku to za chwilę. Dobra. Tutaj jedną nóżkę odkręciłem całkowicie. I zobaczmy, mam wrażenie, że już ten grzejniczek się otwiera. Tutaj ta górna część zresztą bardzo będzie wymagała czyszczenia. Aha, tutaj jeszcze widzę, że są takie śrubki trzymające jednocześnie te rączki i one chyba też tak, one też trzymają ten grzejnik ze sobą, ale zobaczymy, może nie trzeba będzie ich też odkręcać. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj na dole. Albo postawię sobie po prostu grzejnik w tej pozycji. Chyba już. Kręciłem nóżkę, rozkładam tutaj też te elementy. No i zobaczcie, mogę wyjąć już tutaj ze środka, przepraszam, o. Mogę wyjąć ze środka cały ten element grzewczy ze spiralkami, położę go sobie tutaj z boku. Tak, żeby rozłożyć tę pokrywę na dwie części, musiałbym od środka też odkręcić nakrętki trzymające te rączki, ale nie jest to konieczne. Będziemy tylko musieli to wszystko w środku wyczyścić, bo zobaczcie, jest to dosyć nieźle tam w środku zakurzone i zabrudzone. Ale nie musimy tego na dwie części rozkładać. To jest górna część, ta większa to jest dolna część grzejnika. No, tutaj mamy nóżki i komplet śrubek. Też okazja, żeby zrobić zdjęcie, jak to wszystko wygląda po rozłożeniu. Ok, przyniosłem sobie tutaj odkurzacz, co prawda nie zabytkowy, tylko mój zwykły warsztatowy odkurzacz i postaram się teraz przede wszystkim wyczyścić tutaj te elementy grzejnika z kurzu. Oczywiście warto takie grzejniki co jakiś czas przeczyścić, no bo zwłaszcza jeżeli tutaj zbierze się dużo kurzu w postaci takich kłębków splątanych z włosami na tych spiralkach grzewczych, no to w jakimś tam przypadku może nawet dojść do zapłonu, to się może wraz z ciepłym powietrzem wydostać z takiego grzejnika i no, może dojść ewentualnie nawet do jakiegoś pożaru pomieszczenia, w którym taki grzejnik stoi, dlatego warto tego rodzaju urządzenia jednak utrzymać w czystości. Ja już tutaj z grubsza odkurzyłem, zaraz wezmę jeszcze szmatkę i porządnie przetrę zwłaszcza tę obudowę grzejnika.
Ale przedtem jeszcze podłączyłem wąż od odkurzacza od strony wylotu powietrza, czyli teraz mam odkurzacz działający jako dmuchawa i spróbuję jeszcze troszkę przedmuchać te elementy i te miejsca, do których z odkurzaczem nie dotarłem wcześniej. Okej. Myślę, że udało się tę obudowę grzejnika także w środku bardzo ładnie wyczyścić. Jak widzicie, udało się tutaj troszkę jak laptop, mimo że nie odkręcałem tych uchwytów, można ją tak bardzo szeroko otworzyć i porządnie w środku wyczyścić. Nie ma tutaj dużo rdzy, gdyby było to jakoś bardziej porcewiałe, to bym to pewnie potraktował też odrdzewiaczem, no ale z odrdzewiaczem też trzeba uważać, bo on potrafi uszkadzać taki lakier. Myślę, że w ten sposób w zupełności to już wystarczy i za chwilę możemy ten grzejnik z powrotem składać. Rzućmy teraz okiem na połączenia przewodów. Tutaj widzicie, wchodzi przewód zasilający. Widać tutaj to całkiem fajnie. W tym miejscu łączy się przewód ochronny z obudową grzejnika. Tutaj wchodzi do kostki jeden z przewodów, tutaj wchodzi drugi. Nawiasem mówiąc, od razu widzę, że ma on dość mocno pękniętą izolację. Ja go zaraz wykręcę i chyba go troszeczkę przedłużymy, albo tutaj przynajmniej założymy jeszcze jakoś termokurczkę, żeby to osłonić. No i tutaj jeden z tych przewodów, on tutaj w ogóle wypadł, albo wyłamał się w ogóle z tej kostki. Nie wiem, być może stało się to teraz, kiedy zacząłem tym ruszać. W każdym razie w tej chwili ten grzejnik by w ogóle nie działał, także to też zaraz poprawimy. No jeden łączy się tutaj z jednym końcem spiralek, drugi łączy się z drugim końcem spiralek. I w ten sposób prąd przekazywany jest tutaj na te spiralki i zaczynają one grzać. To musimy poprawić, to musimy poprawić. W takim razie odłączmy te przewody od kostki. On się tutaj chyba po prostu ułamał, ten przewodzik. Spróbuję zaraz dać mu troszeczkę. O, tu też już się odłamuje. No niestety jest to wszystko już dosyć leciwe. No to zaraz ten przewodzik zastąpimy. Ten się trzyma czy nie? Chyba się trzyma. Zobaczmy jeszcze, o tutaj ten, w którym rozchodzi się izolacja. Jego trzeba koniecznie zabezpieczyć. Dobra, wyjąłem go. Ciekawe, czy ta izolacja się uszkodziła, jak ktoś ją przecinał, żeby ją troszeczkę zdjąć, czy nie. Ja te przewody troszeczkę wyciągnę, tutaj bardziej utniemy te wadliwe końcóweczki. Zobaczymy przy okazji, jak te przewody wyglądają w środku, czy tutaj jakoś bardziej się ta izolacja nie kruszy. Ale chyba nie, w środku wygląda to całkiem nieźle. Nie widać, żeby tutaj coś pękało. Czasem zdarzają się takie naprawdę stare przewody, które no po prostu się kruszą. Dobra, utnijmy je wszystkie gdzieś mniej więcej na tej długości. Najpierw chciałem tak prowizorycznie tą termokurczką zabezpieczyć ten przewód, ale lepiej zrobić to, sprawdzić je, zrobić je jeszcze raz. Myślę, że teraz na długość nam tego wystarczy. Zaraz sobie tutaj zdejmiemy. Tutaj jeszcze zabezpieczę ten koniec przewodu, żeby się nie rozwijał. Tutaj sobie od razu zdejmę troszeczkę izolacji. Z każdego. Tyle myślę wystarczy. Może odrobinkę więcej. Tak. 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 Zaraz pocynuję też te kawałki, końcóweczki przewodów. Nie zaznaczyłem sobie, który to jest przewód ochronny, ale zaraz to sprawdzę z miernikiem na wtyczce. Dobra, tutaj zaraz taśmą jeszcze skleję tę końcóweczkę przewodu, żeby ona się dalej nie rozłaziła, chociaż ona i tak jest chroniona przez odgiętkę. Pocynuję sobie te końcóweczki przewodów i zaraz zrobimy z powrotem te połączenia. Teraz chciałbym sprawdzić, który to jest przewód ochronny, bo przyznaję, że zapomniałem. Dotknę tutaj
jedną sondą miernika do właśnie przewodu ochronnego w wtyczce, a drugą tutaj do tych przewodów. Ten na pewno nie. Ten. Ten nie. Dobra, ten. On nawet faktycznie jest tak troszeczkę na zielono chyba tutaj zaznaczony. Dobra. Czyli przewód ochronny podłączymy sobie tutaj do tego przewidzianego na niego gniazdka. Teraz jeszcze sprawdzę każdy z tych pozostałych przewodów. On będzie tutaj przykręcony. Będzie się łączył po prostu z obudową piecyka. Ok, w ten sposób jest już tutaj przymocowany. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak, mamy tutaj przejście pomiędzy tym wejściem przewodu ochronnego we wtyczce, a tutaj na piecyku. Dobra, to sprawdźmy teraz. To powinien być jeden z tych przewodów. Tak, mamy tutaj połączenie, dotykam do drugiego bolca. Tu nie powinienem mieć przejścia, dobrze, a powinienem mieć tutaj. Ok, a sprawdźmy jeszcze raz. To jest ten. Tutaj nie powinienem mieć przejścia. Ok, sprawdziłem po prostu, czy gdzieś izolacja pomiędzy tymi bolcami nie jest i pomiędzy tymi dwoma przewodami nie jest przerwana. No dobra. To teraz te przewody podłączymy tutaj do kostki. Jeden będzie wchodził na przykład tutaj. Ok, wszedł. Przykręcam. Dobra, a drugi będzie wchodził tutaj. A tutaj on mi się troszeczkę źle pocynował i teraz się rozchodzi. Ale to nic. Zaraz go tutaj wmontujemy. O, wszedł do kostki. Przykręcam. Ok, no i co? I teraz jeszcze tutaj patrzyliśmy, że no tak, trzeba wymienić obydwa te przewodziki idące tutaj do spiralek grzewczych. Zaraz sobie takie mniej więcej tej długości znajdę. Już mam dwa takie grube, solidne przewody, nawet chyba troszeczkę dłuższe, minimalnie dłuższe od tych oryginalnych, które tutaj były. No i tak, tutaj z jednej strony montuję je do kostki. Trzyma się. Tak. Ten drugi też idzie do kostki. No a tutaj z drugiej strony muszę je po prostu połączyć. Może je nawet troszeczkę wygnę. Muszę je połączyć tutaj z tymi nakrętkami. O, takie troszkę podwiniemy. Dobra, odkręcę nakrętkę. O, tutaj widać ułamane końcóweczki tych poprzednich przewodów. Też były tak okręcone. Są dwie podkładki. Tutaj jest ten ułamany przewodzik. Chyba wypadł, tak. O, wypadł. Dobra. No to w to miejsce wkładamy nasz nowy przewód. O, niech on tutaj ładnie wejdzie. Zrobimy tak. I dokręcamy. Jest przygięty. Ok, i teraz ten drugi tak samo. Odkręcamy. Tutaj jest ten stary przewód ułamany.
ładnie tak obkręcony wokół śruby. No, o, już odpadł. Dobra, i bierzemy ten nasz drugi, może nawet go troszeczkę jeszcze momencik przedłużę. Troszkę więcej tej izolacji zdejmę. W tej chwili ładniej się to po prostu wygnie. No i tak go tutaj zaraz zaczepimy między tymi dwiema podkładkami. No i dokręcamy. Ok, mocno się trzyma. Fajnie. Tutaj jeszcze raz możemy spojrzeć na te połączenia. Mamy przewód zasilający, tutaj mamy przewód ochronny idący połączony z korpusem grzejnika. Tutaj mamy jeden z przewodów zasilającego, tutaj mamy drugi z przewodu zasilającego. Tutaj wchodzą do kostki, z drugiej strony wychodzą nowe przewody, które tutaj daliśmy i są porządnie przykręcone tutaj do tych śrub, które łączą się już ze spiralkami grzewczymi. Wydaje mi się, że wszystko powinno być ok. Możemy jeszcze raz na wszelki wypadek miernikiem sprawdzić. Położę sobie tutaj miernik. Ustawię go na przejście prądu. Myślę, że tak będzie to widoczne. Dotknę tutaj do jednego z tych bolców we wtyczce. Nawiasem, więc ta wtyczka to też już obawiam się zaczyna pękać. Kurczę, trochę szkoda mi niszczyć tej wtyczki i zakładać nową, ale ona jest już wyraźnie bardzo zużyta. No nic, ten piecyk będzie i tak głównie eksponatem muzealnym, aczkolwiek dobrze by było, żeby działał. Sprawdźmy. Dobra, tutaj mamy przejście pomiędzy jednym z tych pinów wtyczki, czy bolców wtyczki, a tym stykiem na spiralkach grzejnych. Tutaj mamy przejście pomiędzy drugim bolcem na wtyczce, a tym stykiem na spiralkach grzewczych. OK. Pomiędzy tymi dwoma no, mamy, ale to przechodzi przez całe te spiralki grzewcze. Sprawdźmy na wszelki wypadek, jeżeli odłączymy tutaj jeden z przewodów od kostki, może ten. No, to teraz żadnego przejścia tutaj między tymi bolcami na wtyczce już być nie powinno. OK. Nie ma, natomiast powinno być między jednym z tych bolców wtyczki, a jednym tutaj z tych... O, ten. Ten jest połączony, tak. Z tym bolcem wtyczki. Natomiast ten drugi, to powinien być ten. Tak. No jest tutaj oczywiście niepołączony, więc żadnego przejścia nie mamy. Dobra, włożę go tutaj z powrotem do kostki. Ok, wszedł tam głęboko do środka, mogę przykręcić. Ok, dobra. Zróbmy malutki test z transformatorem ochronnym. Bardzo lubię wykorzystywać te transformatory właśnie do takich testów. 24 V nie powinno być zbyt dużo, żeby te spiralki się tutaj jakoś znacznie nagrzały, ale możemy dzięki temu sprawdzić przejście prądu, sprawdzić, czy nie ma tutaj żadnego zwarcia, czy nie przepalą się bezpieczniki w transformatorze. Ok, nasze spiralki podłączyłem do transformatora 24V. Transformator podłączyłem już do zasilania, teraz powinniśmy już mieć tutaj zasilanie na tych spiralkach, aczkolwiek to jest malutkie napięcie i prawdę mówiąc jak na razie zupełnie nic tutaj nie czuję, aczkolwiek możemy sprawdzić, czy będziemy tutaj na tych stykach mieć napięcie, prąd o napięciu 24 V. Postawię sobie tutaj gdzieś, może tutaj to będzie to.
O, może tutaj będzie to widoczne. Postawię sobie tutaj miernik. Albo postawię go sobie może o tutaj na transformatorze. No i zobaczmy, czy mamy tutaj w ogóle prąd na tych stykach. Nie chcę tego zasłaniać. Ustawiłem sobie na zakres do 200 V prądu przemiennego. Mamy 25,7 w tej chwili. Mam nadzieję, że nie zasłaniam tego. Przepraszam. O, dotykam. 25,6. Tak, no bo transformator jest podłączony do napięcia 230 V. Czyli tutaj na stykach dochodzących do spiralek grzewczych mamy napięcie prądu. Prawdę mówiąc to może minimalnie, ale to nie wiem, no musiałbym mieć jakiś bardzo precyzyjny termometr, bo ręką przyznaję, że zupełnie może troszeczkę minimalne jakieś ciepłe powietrze tutaj leci. Tak jak już wcześniej próbę robiliśmy, ale to jest bardzo niziutkie napięcie. Dobra, odłączam w takim razie ten transformator ochronny, odłączam cały ten nasz zespół grzejący od transformatora. No i teraz myślę, że zmontujemy sobie po prostu z powrotem cały ten grzejnik i zrobimy jego próbę na wyższym napięciu. Może nie od razu 230 V, ale na troszeczkę wyższym, kilkudziesięciu voltów przy pomocy regulatora napięcia. Trochę może głupio, że robiłem to wszystko tutaj na tej obudowie tego grzejniczka, ale nic się jej nie stało, bo była ona zabezpieczona taką gumą. Ok, biorę się teraz za montaż tego grzejnika. Pewnie w fabryce, tam gdzie ktoś składał setki takich grzejników, czy dziesiątki takich grzejników dziennie, ludzie mieli z tym już większą wprawę. Ja przyznaję, że muszę troszeczkę się zorientować, jak to było tutaj składane. Tutaj będzie śrubka trzymająca jedną z nóżek. Dobra, tutaj będzie śrubka trzymająca drugą z nóżek i chyba śrubka przechodząca tutaj na środku. Patrzę, tak, to jest górna część, to jest dolna część grzejnika. To prawdopodobnie będzie tak albo tak. Zaraz, nie, tak. W ten sposób będzie to musiało być zrobione. Momencik, tutaj będzie na pewno przechodziła śrubka i tu będzie przechodziła śrubka. No dobra, to tu już chyba jedną śrubkę zaraz będę mógł wkręcić. To może najpierw jednak, na razie sobie wkręcę jeszcze bez nóżki. Albo nie, tutaj chyba już, momencik. To będzie tak. Tutaj ewidentnie mam. To będzie w ten sposób. Dobra, to ja tutaj sobie wkręcę na razie tę śrubkę trzymającą nóżkę. Później ją jeszcze wykręcę, żeby wkręcić nóżkę, ale chciałbym to już mieć na razie przytrzymane. Ok, i tutaj będzie druga śrubka trzymająca nóżkę. Na razie też ją chyba tutaj wkręcam bez nóżki. Jak widzieliście, te grzejniki były w kartonie wysyłane bez zamontowanych nóżek. Dobra, tutaj wychodzi odgiętka, tutaj będzie śruba z boku, czyli to będzie założone mniej więcej jakoś tak. O, i tu będzie musiało trzymać śrubę, a tutaj jest wyjście na odgiętkę przewodu. Dobra. Momencik. O, chyba tak to powinno zachodzić. Tak. I tutaj powinno się to schodzić chyba wszystko. W razie czego wezmę sobie dla porównania ten drugi grzejniczek, ale nie, chyba jest wszystko ok. Ok, tutaj tę śrubkę tak czy inaczej mogę sobie już wkręcić. Dobra, trzyma się mocno i tu z drugiej strony też. Dobra, zaczyna to chyba nabierać kształtu.
Tutaj mogę przykręcić tę boczną śrubkę, która przechodzi przez ten niklowany element, ten element pokrywy i przez ten. Trzyma to wszystko razem. Chyba płaskim śrubokrętem małym będzie nawet lepiej. O, już załapało i wchodzi. Dobra. Tutaj z drugiej strony podobnie. O, powinienem mieć tutaj taki otworek łączący wszystkie trzy elementy obudowy. Dobra, ta śruba trzyma te trzy elementy. No to mogę chyba przykręcać też te nóżki. Aha, nóżek jeszcze tak nie za bardzo wyczyściłem. Dobra, już te nóżki też troszeczkę przetarłem. Jak one były w ten sposób, tak na zewnątrz. Dobra, to tu sobie wkręcę jedną śrubkę. Ten śrubokręt był lepszy, tak. Tę śrubkę teraz mogę sobie odkręcić i zaraz przykręcimy ją jeszcze raz, ale już z nóżką. Okay. No i super, jedną nóżkę mamy już zamontowaną. Bierzemy się teraz za drugą. Tak, nóżkami na zewnątrz. Tutaj sobie wkręcę już jedną śrubkę. Oj, padła mi śrubka, ale to nic, bo zaraz dołem wypadnie. Ok. Dobra, tutaj już mamy. Teraz tę śrubkę sobie wykręcę. Chciałem po prostu je wkręcić wcześniej, żeby ładnie trzymały już te wszystkie elementy obudowy, a teraz posłużę się nią do przykręcenia stópki. Wkręcam. Tu jest ok. Tu jest ok. Wydaje mi się, że tą dolną część mamy zmontowaną. No i chyba wygląda to mniej więcej tak, jak powinno było. Tutaj troszeczkę może mi się wygięła, ale już poprawiłem. Ta obudowa, ale już jest chyba ok, dobra. Tutaj widać te spiralki w środku zamontowane. No dobra, i teraz montujemy tę górną część. Tu zostało mi chyba jeszcze tylko dwie śrubki do przykręcenia. Jak to było? Prawdopodobnie jakoś tak. O, tutaj będzie jedna śrubka, tutaj będzie druga śrubka, tylko trzeba to wszystko jeszcze spasować. Aha, i to jest tak od razu osłonięte, że tutaj od góry nie widać tych spiralek. To powietrze tak troszeczkę zakręca. No, tutaj te dwa elementy obudowy mamy spasowane i tutaj przykręcamy jeszcze tę śrubkę. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Czy jednak, momencik, poczekajcie. Nie, przepraszam. O, zacząłem to źle zakładać, czyli tak to się wkłada. W ten sposób, bo coś tutaj jednak nie pasowało, przepraszam. Teraz jest dużo lepiej. Dobra. I jeszcze z tej strony ostatnia śrubka, tylko tutaj zrobiłem błąd. O, na szczęście mogę go poprawić. Tutaj musimy to wszystko ładnie spasować. Nawiasem mówiąc, tutaj widzę, że są też miejsca do wyprowadzenia przewodu na górze. Więc można te instalacje robić na różne sposoby. Ok, spasowane. Myślę, że jest całkiem nieźle. Wytrzemy jeszcze troszeczkę ten grzejniczek od zewnątrz, bo nie do końca go jeszcze wyczyściłem. No tutaj ta górna część jest już najbardziej zniszczona. Częściowo ta farba poodchodziła, częściowo wychodzi już rdza. Z tym niewiele zrobię. Mogę to tylko z zewnątrz jeszcze troszeczkę doczyścić.
Wydaje mi się, że jest już naprawdę nieźle. Nie jest on może tak piękny jak ten drugi grzejnik w stanie fabrycznym, który oglądaliśmy wcześniej, ale jest już zupełnie nieźle. No i w środku przede wszystkim nie ma już tego strasznego kurzu. Aha, to co mi jeszcze ewentualnie pozostało, to minimalnie przeczyścić ten przewód. Tak jak wam powiedziałem, wtyczka niestety zaczyna już tutaj pękać. Trzeba będzie mieć na nią oko i regularnie sprawdzać miernikiem, czy tam coś się w niej nie psuje. No niestety trzeba ją będzie w razie czego wymienić, albo najlepiej wymienić cały przewód na tego typu z lat 70. Poszukam, jak znajdę taki przewód, to oczywiście to w jakimś następnym odcinku zrobimy. Na razie troszeczkę ten przewód też wyczyszczę, żeby tak nie odstawał, nie odbiegał od reszty tego grzejnika. Grzejnik mamy wyczyszczony. Zróbmy jeszcze raz próbę z naszym transformatorkiem bezpieczeństwa. Jednak napięcie 24 V to jest takie napięcie, z którym jeszcze na próbę można się jakoś tam pobawić. Podłączyłem transformator, on teraz działa. Grzejnik jest podłączony do transformatora 24V. Efektów na razie żadnych tutaj nie czuję. Może minimalnie. Odłączmy w takim razie transformator. Najważniejsze, że sprawdziliśmy, że nie ma jakiegoś poważnego zwarcia tutaj gdzieś w tym urządzeniu. Wezmę sobie w takim razie mój regulatorek napięcia, podłączymy ten grzejnik na znacznie obniżonym napięciu. No, wejdzie tutaj. Tak. Ok, ustawię sobie tutaj na napięcie rzędu kilkudziesięciu voltów. Spróbujmy. Ok, coś zaczyna się dziać. Tak, z grzejnika zaczyna lecieć. Teraz mamy, nie wiem, no około 80-90 V. Już z grzejnika zaczyna delikatnie lecieć cieplutkie powietrze. Nawiasem mówiąc, fajny jest taki regulator napięcia do takich grzejników, bo w tej chwili grzejnik może pracować z niepełną mocą. Nie mam, pożyczyłem gdzieś mój watomierz, moglibyśmy sprawdzić, ile watów teraz pobiera ten grzejnik, ale już wyraźnie czuć, jak delikatnie tutaj grzeje, natomiast on pracuje na z dużo niższą mocą, na niższym napięciu i o, teraz wyraźnie, bardzo wyraźnie już czuć, jak grzeje. No fajnie. Bardzo ładnie grzeje. Tutaj cieplutkie powietrze leci z nad niego. Dobra, wyłączam. Regulator się do takich prób też super nadaje. A grzejnik sobie... jeszcze nawet jest tutaj, szczerze mówiąc, tak ciepły, że no chyba dłużej nie mógłbym go utrzymać w ręku. A sprawdziliśmy sobie, że ten grzejnik też bardzo ładnie działa i bardzo się z tego cieszę. Przy okazji go wyczyściliśmy. Na koniec, jak zawsze, chciałem wam bardzo podziękować za ten wspólny przegląd kolejnego urządzenia, a właściwie kolejnych urządzeń, bo obejrzeliśmy dzisiaj dwa praktycznie identyczne ogrzewacze elektryczne, grzejniki elektryczne typu OP101 z fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika w Cieszynie. Jeden z nich w stanie praktycznie fabrycznym, bardzo mało używany, jeżeli w ogóle używany. Znajduje się w tym kartonie, nie będę go już teraz wyciągał. Drugi identyczny, nawet kolorystycznie identyczny i z tego samego czasu, tego samego typu grzejnik elektryczny, który kupiłem już kilka tygodni czy kilka miesięcy temu, ale do tej pory nie miałem czasu go przejrzeć. Tego grzejnika, który znajduje się w opakowaniu, nie rozkręcaliśmy, bo on jest, tak jak powiedziałem, w stanie praktycznie fabrycznym, czyściutki, elegancki, sprawdziliśmy tylko, że działa. Ten grzejnik wymagał przede wszystkim wyczyszczenia, bo był w środku już dosyć mocno brudny, no ale też tak jak widzieliście, tam na jednym czy dwóch przewodach zaczynała schodzić izolacja. Jeden z tych przewodów idących do spiralek grzewczych w ogóle się odłamał, trzeba było dwa takie przewodziki wymienić, trzeba było troszeczkę przedłużyć te przewody do momentu, w którym jest nieuszkodzona izolacja, jeszcze raz je tam połączyć. Wszystko to zrobiliśmy też próbę najpierw na obniżonym napięciu 24 V, potem przy użyciu regulatora napięcia, aż do momentu, kiedy ten piecyk, kiedy ten grzejnik zaczął rzeczywiście całkiem fajnie grzać i można uznać, że jest to sprawne urządzenie gdzieś z końca lat 70. Ten z 78 roku, ten myślę, że mniej więcej też
albo z tego samego roku, albo z podobnego rocznika. Także to wszystko chyba na dzisiaj, nie będę już więcej przedłużał. W następnych nagraniach bierzemy się za kolejne termowentylatory, grzejniki, no i przede wszystkim za odkurzacze, bo odkurzaczy jednak do przejrzenia mam jeszcze bardzo dużo, ale mam nadzieję, że ten filmik o starych polskich urządzeniach też przynajmniej dla części z Was był ciekawy. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Zrobię tu jeszcze malutkie uzupełnienie, bo prawdę mówiąc zapomniałem podkleić tej etykietki, a chciałbym, żeby ona się tutaj jednak ładnie trzymała. Tam do środka pewnie mi się już nie uda, ale o, w ten sposób przynajmniej powinno to wystarczyć, żeby ona się już nie odrywała. Tutaj może jeszcze odrobinkę na rogu. Ok, będzie to przynajmniej troszeczkę zabezpieczone.